W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu postać Bolesława Bieruta, prezydenta komunistycznej Polski. Dowiecie się, dlaczego Polska pod jego rządami była tak mocno uzależniona od Moskwy. Prezydent komunistycznej Polski Bolesław Bierut to postać, w życiorysie której pełno jest niejasności. Historycy nadal spierają się o tak podstawowe rzeczy odnośnie jego osoby, jak jego data urodzenia, data śmierci, pochodzenie, a nawet jego prawdziwe nazwisko. Jeszcze więcej wątpliwości istnieje odnośnie przebiegu jego politycznej kariery. Chyba dlatego nadal nie mamy porządnej biografii Bolesława Bieruta. Według niektórych źródeł Bierut urodził się 18 kwietnia 1892 roku w Lublinie. Jego rodzice mieli przybyć do Lublina z okolic Tarnobrzega. Ale czy tak było naprawdę, tego do końca również nie wiemy. Jego rodzice chcieli, aby został księdzem i dlatego wysłali go do przykatedralnej szkoły w Lublinie. Ale po jakimś czasie został z niej wydalony. Podjął wówczas pracę zarobkową. To właśnie wtedy poznał Jana Hempla, działacza PPS lewicy, który wciągnął go do pracy partyjnej, wywierając na niego silny wpływ. Dzięki protekcji Hempla Bierut został zatrudniony później w lubelskiej spółdzielni spożywców. W czasie I wojny światowej przez jakiś czas ukrywał się, obawiając tego, że zostanie zmobilizowany do wojska i trafi na front. W 1918 roku ożenił się z Marią Górzyńską, z którą miał 2 dzieci, córkę Krystynę i syna Jana. W listopadzie 1918 roku wojna w Europie dobiegła końca. W Europie rodził się nowy ład, którego częścią stała się odrodzona Polska. W grudniu 1918 roku doszło do zjednoczenia PPS lewicy z socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy, w wyniku czego powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, przemianowana później w Komunistyczną Partię Polski. W ten sposób Bierut z radykalnego socjalisty stał się komunistą. To zdeterminowało jego dalsze losy. Gdy KPP została zdelegalizowana przez polskie władze, jej działacze regularnie przebywali w więzieniach. Po raz pierwszy Bierut trafił do niego w 1923 roku. 2 lata później wysłany został przez kierownictwo partii do moskiewskiej szkoły leninowskiej, gdzie zgłębiał komunistyczną ideologię i zasady konspiracji. Przypuszczalnie już wtedy zwróciło na niego uwagę sowieckie NKWD. Być może nawet już wtedy został przez NKWD zwerbowany. W Moskwie Bierut poznał Małgorzatę Fornalską, młodą działaczkę komunistyczną, która to znajomość zamieniła się w namiętny związek, z którego urodziło się dziecko. Fornalska powróciła jednak do Polski i niebawem została aresztowana. Bolszewicką Rosję opuścił również Bierut, który na polecenie Kominternu udał się do Bułgarii. Zagrożony aresztowaniem przez bułgarską policję powrócił do Moskwy, skąd następnie wysłano go do Polski. Gdy pojawił się w kraju, objął funkcję sekretarza Komitetu Miejskiego KPP w Łodzi, a następnie przeszedł do pracy w Wydziale Wojskowym partii. Ten wydział zajmował się działalnością szpiegowską i dywersyjną na rzecz Sowietów. W grudniu 1933 roku Bierut został aresztowany za swoją działalność i skazany na karę 7 lat więzienia.
Dzięki amnestii wyszedł z niego już w 1938 roku. Tak naprawdę ten pobyt Bieruta w więzieniu uchronił go przed śmiercią, która spotkała wielu jego partyjnych kolegów, w tym jego mentora Jana Hempla. Wszyscy członkowie KPP, którzy przebywali wówczas w Związku Sowieckim, zostali aresztowani przez NKWD, a następnie rozstrzelani. Cała ta operacja przeprowadzona została na polecenie samego Stalina i była elementem wielkiej czystki w Związku Sowieckim. W każdym razie po wyjściu z więzienia Bierut zamieszkał w Warszawie. Tam podjął pracę w spółdzielni z Połem. Gdy 17 września 1939 roku zaatakowali Polskę Sowieci, Bierut przypomniał sobie, że jest komunistą i ruszył na wschód. Najpierw znalazł się w Kowlu, a potem trafił do Kijowa, skąd wiosną 1941 roku przeniósł się do Mińska. Po zajęciu Mińska przez Niemców pracował rzekomo jako kierownik Wydziału Żywnościowego w tamtejszym urzędzie miasta. Czy pracując dla Niemców pozostawał w kontakcie z NKWD, czy też był w kontakcie z Gestapo? Tego niestety nie wiemy. W każdym razie jego partyjni koledzy po wojnie kolportowali informację o tym, jakoby wysługiwał się w Mińsku Gestapo. W Mińsku Bierut poznał Anastazję Kolesnikową, kolejną kobietę swojego życia, z którą zamieszkał. Jednak w lipcu 1943 roku otrzymał polecenie wyjazdu do okupowanej Polski, gdzie rozpoczęła działalność Polska Partia Robotnicza. Gdy znalazł się w kraju, włączył się w jej działalność. Ale w PPR trwała wówczas zażarta walka o jej przywództwo. Najpierw grupa Mołojca zlikwidowała Marcelego Nowotkę, a potem tego ostatniego zlikwidowała grupa Pawła Findera. W końcu Moskwa wyznaczyła pierwszym sekretarzem PPR niejakiego Witolda Kolskiego. Ten jednak zginął podczas zrzutu. I wtedy przed Bierutem otworzyła się szansa na przywództwo PPR. Tyle tylko, że jako przedstawiciel jej moskiewskiej frakcji popadł od razu w konflikt z jej frakcją krajową, na czele której stał Władysław Gomułka. Do otwartej wojny pomiędzy nimi doszło w związku z utworzeniem Krajowej Rady Narodowej, co nastąpiło w noc sylwestrową z 1943 na 1944 rok. Gomułka ustąpił jednak Bierutowi i zgodził się na objęcie przez niego funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. Ale pomimo tego kompromisu konflikt między nimi trwał nadal. Kreml postanowił odłożyć jego rozwiązanie i skupić się na podporządkowaniu Polski Sowietom za pomocą polityki faktów dokonanych. W rezultacie tego 22 lipca 1944 roku w Moskwie utworzony został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 5 dni później kilku jego przedstawicieli pojawiło się w Chełmie na Lubelszczyźnie, przedstawiając się jako nowe polskie władze. Bierut przebywał w tym czasie jeszcze w Polsce, ale na polecenie Kremla został pilnie wezwany do Moskwy, do której dotarł 5 sierpnia 1944 roku. Tam odbył rozmowy ze Stalinem, Berią i Mołotowem, którzy postanowili przygotować go do nowej roli. Jako przewodniczący Krajowej Rady Narodowej miał przejąć obowiązki głowy państwa. Od tej pory Bierut wyjeżdżał już regularnie do Moskwy, aby odebrać instrukcje. Tymczasem władza PKWN w Polsce nadal była czysto iluzoryczną, co mocno niepokoiło Stalina. Wraz z kilkoma przedstawicielami PKWN Bierut został ponownie wezwany przez Stalina. Sowiecki dyktator w czasie tego spotkania
od razu wrzasnął do niego. Czo ty, job twoju mać, działajesz w Polsce? Kakoj z ciebie komunist, ty sukinsy. Po tych słowach wystraszony Bierut zaczął zapewniać Stalina, że zrobi wszystko, aby utrzymać władzę. Takich scen na przełomie 1944 i 1945 roku z udziałem Bieruta było znacznie więcej. Dzięki wsparciu Sowietów władza komunistów w Polsce z miesiąca na miesiąc stawała się silniejszą. 31 grudnia 1944 roku PKWN przekształcił się w rząd tymczasowy, a 28 czerwca 1945 roku po rozmowach w Moskwie jego przedstawicieli z grupą Stanisława Mikołajczyka w tymczasowy rząd jedności narodowej. Kolejny przełom nastąpił w styczniu 1947 roku, gdy podziemie zostało rozbite i w wyniku sfałszowanych wyborów do Sejmu komuniści przejęli pełnię władzy. W lutym 1947 roku Bierut został formalnie wybrany przez zdominowany przez komunistów Sejm na polskiego prezydenta. W rzeczywistości władzę w kraju Bierut sprawował wspólnie z Jakubem Bermanem i Hilarym Mincem, podobnie jak on przedstawicielami frakcji moskiewskiej. Oczywiście na pierwszy plan wysuwano zawsze Bieruta, obsadzając go w głównej roli w państwowych uroczystościach, a propaganda robiła wszystko, aby przydać mu politycznej charyzmy, której nigdy nie posiadał. W życiu Bieruta pojawiła się też nowa kobieta, Wanda Górska, partyjna towarzyszka. Ale rządy triumviratu Bierut, Berman, Minc tylko pozornie wyglądały spokojnie. W komunistycznym obozie toczyła się walka o władzę. Wzmogła się ona jeszcze bardziej w grudniu 1948 roku, gdy doszło do połączenia PPR i PPS, w rezultacie czego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W jej szeregach trwała walka z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi. Bierut przy pomocy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego czyścił szeregi PZPR ze swoich wrogów. W ten właśnie sposób pozbył się Władysława Gomułki i jego stronników. Bierut osobiście podejmował decyzje o aresztowaniach partyjnych działaczy, zlecał śledztwa przeciwko nim i wpływał także na przebieg procesów i orzekane wyroki. A do tego zawsze był najbardziej służalczy wobec Moskwy. Przykładów jego służalczości mamy wiele, ale dwa z nich są szczególnego rodzaju. W czasie rozmów brytyjsko-sowieckich, jakie miały miejsce w lecie 1945 roku w Moskwie na temat Polski, Bierut zażądał, aby Lwów należał do Związku Radzieckiego, podkreślając, że taka jest wola narodu polskiego. Obecny przy tym szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden, świadek tej sytuacji, nazwał go później szczurem, który zachowuje się wobec Rosjan uniżenie. Druga z tych sytuacji miała miejsce w czasie jednego z przyjęć w Belwederze, gdy Bierut pojawił się na nim w towarzystwie sowieckiego ambasadora. Podszedł do Stanisława Staszewskiego, swojego starego kolegi z KPP, i poprosił go o przywitanie się z gościem. Staszewski odpowiedział Bierutowi: my już witaliśmy się dzisiaj z ambasadorem. Na co Bierut odrzekł: nic nie szkodzi, można jeszcze raz pokłonić się naszemu ambasadorowi. Tamta sytuacja chyba najlepiej oddaje jego relacje z Sowietami. Czy Bierut rzeczywiście był agentem NKWD? Wiele wskazuje na to, że został nim już w latach 20. Zresztą w jego otoczeniu zawsze pojawiali się zaufani ludzie NKWD. Gdy został prezydentem, za jego ochronę odpowiadał pułkownik Faustyn Grzybowski z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
który w rzeczywistości był funkcjonariuszem sowieckiego NKWD. Gdy został prezydentem, towarzyszką jego życia została wspomniana już Wanda Górska, która była formalnie jego sekretarką. Ale Górska pełniła w tym czasie także funkcję szefa gabinetu premiera. Obie te funkcje zapewniały jej dostęp do kluczowej wiedzy. Górska przez wiele lat przebywała w Moskwie i prawdopodobnie została również zwerbowana przez NKWD. Mogła więc spełnić rolę swoistego kontrolera Bieruta i całej Polski. Bierut zmarł w niezwykle ważnym momencie dla sowieckiego bloku. W lutym 1956 roku przybył do Moskwy, gdzie odbywał się 20. zjazd Sowieckiej Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Podczas tego zjazdu Nikita Chruszczow wygłosił swój słynny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, w którym otwarcie potępił stalinizm. Na obecnych na tym zjeździe komunistycznych przywódcach referat Chruszczowa zrobił ogromne wrażenie. Wielu z nich, w tym zapewne i Bierut, wiedziało już, że to koniec ich politycznej kariery i będą musieli oddać władzę. Być może nawet znajdą się w więzieniach. W trakcie wygłaszanego przez Chruszczowa referatu Bierut nagle zasłabł, a potem dopadła go jakaś niezdiagnozowana choroba i po 2 tygodniach zmarł. To wszystko wyglądało bardzo dziwnie. Gdy jego zwłoki sprowadzono do Polski, odbył się państwowy pogrzeb. To był ostatni akt epoki polskiego stalinizmu, którego Bierut był najważniejszym symbolem. Tak czy inaczej, postać Bieruta kryje wiele tajemnic. Ich wyjaśnienie to zadanie, które czeka nadal na polskich historyków. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Niemcy chcieli zabić Churchilla, Roosevelta i Stalina w czasie konferencji w Teheranie w 1943 roku. Ta operacja miała spore szanse na sukces. Dowiecie się, dlaczego tak się nie stało. To historia zupełnie nieznana. Ten film zatytułowałem Szatański plan Hitlera, czyli jak Niemcy chcieli zabić Churchilla, Roosevelta i Stalina. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.